Siema, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Foka i gramy sobie wspólnie w Metal Gear Solid 1 Master Collection. Słuchajcie, mamy kartę PAL, jesteśmy przy tych terminalach. Witam się już z wami tutaj, no bo przecież znacie tą drogę na pamięć już. No i nie będę owijał w bawełnę, czeka nas naprawdę bardzo dużo wyjaśnień i bardzo dużo zwrotów akcji, słuchajcie, oglądajcie. I patrzcie się na to. Słuchajcie, myśleliśmy, że te karty PAL pomogą nam zdezaktywować Metal Geara, a tymczasem Snake aktywował Metal Geara. Uzbroiliśmy właśnie narzędzie zła, słuchajcie. I patrzcie się tutaj. Nothing can stop Metal Gear now. Master, what's going on? You found the key, and even activated the warhead for us too. I really must express my gratitude. Sorry to have involved you in that silly shape memory alloy business. What are you talking about? We weren't able to learn the DARPA chief's code. Even with Mantis' psychic powers, he couldn't read his mind. Then Ocelot accidentally killed him during the interrogation. In other words, we weren't able to launch the nuclear device, and we were all getting a little worried. Without the threat of a nuclear strike, our demands would never be met. What do you mean? Without the detonation codes, we had to find some other way. That's when we decided you might prove useful, Snake. What? First, I thought we might get the information from you, Snake, so I had Decoy Octopus disguise himself as the DARPA chief. Unfortunately, Octopus didn't survive the encounter, thanks to Fox Die. You mean you had this plan from the beginning, just to get me to input the detonation code? Huh? You didn't think you made it this far by yourself, did you? Who the hell are you? In any case, the launch preparations are complete. Once the world glimpses the power of this weapon, the White House will have no choice but to surrender the Fox Die vaccine to me. Their ace in the hole is useless now. Ace in the hole? The Pentagon's plan to use you was already successful in the torture room. Snake, you're the only one who doesn't know. Masakra, słuchajcie. Who are you anyway? I'll tell you everything you want to know. If you come where I am, that is. Where are you? Very close by. Snake, that's not Master Miller. Campbell, you're too late. Master Miller's body was just discovered at his home. He's been dead for at least 3 days. I didn't know because my codec link with Master was cut off. But Mei Ling said his transmission signal was coming from inside the base. So who is it? Snake, you've been talking to... Me, dear brother. Liquid. How the... You've served your purpose. You may die now. No i słuchajcie, naprawdę ogromny zwrot akcji tutaj mamy. Ale pozwólcie, że sobie teraz zapauzuję, bo naprawdę dowiedzieliśmy się od groma dużo informacji, naprawdę. A dowiemy się jeszcze więcej, słuchajcie. Ale to dopiero za chwilę. Słuchajcie, zadzwonił do nas Master zaraz po włożeniu ostatni raz karty PAL. Co ciekawe, Snake zamiast zdezaktywować Metal Geara, to zrobił wszystko na opak. Mało tego, że aktywował Metal Geara, to jeszcze uzbroił go. Ponadto wyszło na jaw, że dosłownie od początku gry było nam dane rozmawiać z McDonaldem Millerem, który tak naprawdę nie był tym, za kogo się podaje, bo jak się chyba domyślacie, przez cały ten czas gadaliśmy z Liquid Snake'iem, który podszywał się pod McDonalda Millera, dawnego znajomego Snake'a. Na koniec Campbell się wtrącił jeszcze i powiedział, że prawdziwy McDonald Miller jest martwy od 3 dni, a jego ciało znaleziono w jego własnym domu. Campbell nic nie wiedział na ten temat, ponieważ jego kontakt był odcięty
Pewnie stał za tym Liquid Snake, prawda? Który wyjaśnił nam, że tak naprawdę terroryści nigdy nie mieli kodów do uruchomienia Metal Geara, że nie udało się im tego wyciągnąć od Donalda Andersona. Nawet mówił, że Psychomantis nie dał rady sforsować bariery, jaką nie wiem, no potrafił w głowie po prostu zrobić barierę. Donald Anderson nikomu nic nie powiedział, prawda? I musieli wpaść na to, jak zdobyć jakąś kartę przetargową, bo wcale jej tak naprawdę nie mieli, tylko blefowali, żeby pozostać w grze. Terroryści zatem wpadli na pomysł, że wykorzystają Solid Snake'a do tego. No i wykorzystali Decoya Octopusa, który podawał się za Donalda Andersona, tego w celi, prawda? I miał wyciągnąć jak najwięcej informacji od Snake'a, co się... No wiecie co się stało, no nie udało mu się to po prostu, bo Decoy Octopus przecież zginął przez wirusa FaxDie, tak? No to terroryści poszli o krok dalej i wprowadzili Snake'a, jakby naprowadzili go na trop karty PAL, tak? Biorąc pod uwagę fakt, że Snake nie powiedział nic na torturach, to zdecydowali się, że Snake wszystko wykona sam i ten myślał cały czas, że jeśli uda mu się włożyć żądane karty PAL przez terminal, do tych terminalów, to wówczas dezaktywuje Metal Geara, a tak naprawdę go aktywował. No i co wam jeszcze mogę powiedzieć? A właśnie, no o tak on wcześniej, chyba 2 odcinki do tyłu, nam mówił, że karty PAL możemy uruchomić tylko raz, możemy tylko raz ich użyć, a w tym momencie użyliśmy ich do bardzo złych celów, więc tak naprawdę nie da się już tutaj nic odwrócić, nie da się żadnego procesu odwrócić. Ponadto teraz jesteśmy w pomieszczeniu wypełnionym gazem, więc ja wiem oczywiście co mam zrobić, ale wy zaraz to sobie zobaczycie. Dobra, tak więc pierwsze co musimy zrobić to na pewno założyć sobie maskę gazową i w tym momencie od razu musimy zadzwonić do Otakona, który nam pomoże. Snake, that's bulletproof glass. You can't break it with an ordinary weapon. Can't you open the security lock here? I'll try. Just hold on for a minute. Dobra. No i po prostu kwestia tutaj jest taka, a nie inna. Musimy czekać na to, aż Otakon z łaski swojej w końcu nam otworzy te drzwi. O, proszę bardzo. Act into security. Snake, I'm opening the door. Dobrze. Słuchajcie, wychodzimy już teraz tak naprawdę na spotkanie z Liquid Snake'iem. Więc idziemy. Proszę bardzo, widzicie, już tam był. Lecimy dowiedzieć się co nieco na ten temat. Teraz po prostu pójdziemy starym, moim nowym stylem, czyli... Patrzcie się, tam jest. Widzieliście go? Tam pobiegł. Pójdziemy moim nowym stylem, czyli po prostu będę wam tutaj w tej cutscence będzie dużo gadania, dlatego też, żeby nie marnować czasu, ja wam będę wszystko pisał. Będzie to trochę pracy dla mnie, ale ja to robię specjalnie dla was. Liquid! Snake! Did you like my sunglasses? You'd point a weapon at your own brother? Why did you disguise yourself as master? So I could manipulate you more easily. And you performed quite well, I must say. Although the boys at the Pentagon are probably saying the same thing. What the hell are you talking about? Following orders blindly with no questions asked, you've lost your warrior's pride and become nothing more than a pawn, Snake. What? Stopping the nuclear launch, rescuing the hostages, it was all just a diversion. A diversion? The Pentagon only needed for you to come into contact with us. That's what killed the Arms Tech president and Decoy Octopus. You don't mean... That's right. You were sent here to kill us so they could retrieve Metal Gear undamaged, along with the bodies of the Genome soldiers. From the beginning, the Pentagon was just using you as a vector to spread Fox Die. Fox die? It can't be. Are you telling me Naomi was working with the Pentagon? They thought she was, but it seems that Dr. Naomi Hunter couldn't be controlled so easily. What? We've got a spy working in the Pentagon. He reported that Dr. Hunter altered Fox Die's program just before the operation, but no one knows how or why. I wonder... Maybe they arrested her so they could find out the answer to that. No doubt. But I had no idea she was motivated by such petty revenge. We still don't know what changes she made to Fox Die's program.
Oh well, it doesn't matter. I've already added the fox dye vaccine to my list of White House demands. There's a vaccine? There must be, but that woman is the only one who really knows. Anyway, it might prove to be unnecessary. Why's that? You were successful in coming into contact with all of us, so we must have all been exposed to the virus. It's true that the Armstech president and decoy octopus were killed by fox dye, but Ocelot, myself, and you, the carrier, were apparently unaffected. A bug in the virus's programming? Could be. In any case, if it doesn't kill you, then I'm not worried either. After all, our genetic code is identical. So it's true. You and I are... Yes, twins. But we're not Okazuje się, że all Liquid Snake i Solid Snake są bliźniakami. Les enfants terribles. You're fine. You got all the old man's dominant genes. I got the flawed recessive genes. Everything was done so that you would be the greatest of his children. The only reason I exist is so they could create you. I was the favorite, huh? That's right. I'm just the leftovers of what they used to make you. Can you understand what it's like to know that you're garbage since the day you were born? But I'm the one Father chose. So that's why you're so obsessed with Big Boss. Some warped kind of love. Love? It's hate! He always told me I was inferior, and now I'll have my revenge! You should understand me, brother. You killed our father with your own hands! You stole my chance for revenge! Now I'll finish the work that Father began. I will surpass him! I will destroy him! You're just like Naomi. Well, I'm not like you! Unlike you, I'm proud of the destiny that is encoded into my very genes! Yeah! Snake! Your blood will be the first to be spilled by this glorious new weapon! No słuchajcie, no jak to Liquid powiedział, A gift from your brother! Now I'll show Snake you dostąpi honoru, the power of the weapon that will lead us in the że zostanie pierwszą ofiarą właśnie Metal Geara. Niezły humor. I niezły honor. No i słuchajcie, tak naprawdę Snake w tym momencie będzie musiał dokonać niemożliwego, no bo popatrzcie się jaką skalę tu ma. To jest niemożliwe. Jak Snake ma pokonać takie monstrum? Patrzcie się, to w ogóle to idealnie oddaje skalę. Masakra. Naprawdę znowu wiele się dowiedzieliśmy. Mam nadzieję, że wam to fajnie rozplanowałem i rozpisałem na dole, bo teraz jakbym miał o tym wam mówić podczas grania, to bym się nie potrafił skupić, wiecie? Dlatego uznałem, że po prostu pójdę w taką ścieżkę i wam to będę pisał na dole. No a tak w międzyczasie będę sobie tak ględził po prostu. No naszym celem jest po prostu zniszczenie Metal Geara, jak widzicie, ale nie wygląda to na rzecz, która należy do łatwych rzeczy. No ale niestety będziemy musieli się z tym wszystkim zmierzyć. Jak naważyliśmy sobie piwa, to musimy sobie go wypić. Ale tak naprawdę popatrzcie się, jaki Snake w tym momencie jest poszkodowany, tak? Dobra, nie będziemy owijać bawełnę, będziemy od razu ruszać z tematem. Tutaj nic innego nie zadziała oprócz Stingera i słuchajcie, chaff granate'ów, ponieważ chaff granate'y będziemy musieli użyć, żeby zdezorientować radar. Ale postaram się już na samym starcie wystrzelić. Chyba nie wyszło, aha, on się aktywuje teraz. Dobra. Dobra, udało się, słuchajcie. I teraz naszym celem jest ucieczka, bo właśnie nigdy nie potrafiłem tego uniknąć. To jest ciekawe. Dobra. Było blisko, słuchajcie. I wierzcie mi lub nie należy ta walka do prostych walk. Dlatego też będziemy się starać, będziemy się starać jak najlepiej, będę się starał grać jak najlepiej potrafię. Ale weźcie też pod uwagę to, nie da rady, wiedziałem, że nie da rady. Weźcie też pod uwagę to. Dobra, udało się, słuchajcie, ale jemu też się udało dorwać mnie.
Jednak z tego co się orientuję mamy spory zapas, no właśnie mamy spory zapas. Dobra, nic się nie dzieje póki mam racjon aktywowany. Więc spokojna głowa, dobra. Naprawdę walka nie należy do prostych. To jest ten najtrudniejszy etap walki z nim, patrzcie się, on ma wiązki laserowe, potrafi strzelać. Masakra, wszystko potrafi robić ten cholerny robot. Na szczęście się udało. Wiecie co, rzucę jeszcze raz czaf. Bo wydaje mi się, że to jest chyba jedna rzecz, która jest w stanie powstrzymać Metal Geara. Tu trafiłem go, udało mi się go trafić. Na ślepo. Znowu. Kurde, było blisko. Dobra, udało mi się, słuchajcie, naprawdę walka była dobra. Ale słuchajcie, to jeszcze nie jest koniec, naprawdę jeszcze nie jest koniec. Dopiero pierwszy etap fazy, co powiedziałem, pierwsza faza walki została zakończona. Did that do it? I patrzcie się teraz na to. Przychodzi nam tutaj Grey Fox z pomocą Ninja, czy tam Frank Jäger. Get away! Great Fox. The name from long ago. It sounds better than Deep Throat. So it is you. You look terrible, Snake. You haven't aged well. I'll send you back to hell! Słuchajcie, dzięki właśnie tym strzałom Grey Fox totalnie rozwalił radar Metal Gearowi. Why? What do you want from me? I am a prisoner of death. Only you can free me. Fox, stay out of this. What about Naomi? She's hell-bent on taking revenge for you. Naomi? You're the only one who can stop her. No, I can't. Why? Because I'm the one who killed her parents. No proszę bardzo, tutaj mamy totalny zwrot fabuły w tym momencie, po tej informacji. Myself to kill her too. I felt so bad that I decided to take her with me. I raised her like she was my own blood to soothe my guilty conscience. Even now she thinks of me as her brother. Fox, from the outside, we might have seemed like a happy brother and sister. But every time I looked at her, I saw her parents' eyes staring back at me. Tell her for me. Tell her that I was the one who did it. There you are! We're just about out of time. Here's a final present from Deep Throat. I'll stop it from moving. Fox! Ajajajaj, patrzcie się, stracił rękę. Ale jeszcze walczy. No ale niestety. We don't hunt foxes, we hunt jackals. Instead of foxhounds, we use royal hares. Niestety Grey Fox został na dobre przygwożdżony do ściany bez ręki, słuchajcie. Nawet ten egzoszkielet za bardzo mu nie pomoże. Ale patrzcie się, już tak totalnie. Is more dangerous than a jackal. Destroyed the radome. Totalnie zniszczył radar, już tak doszczętnie. I w tym momencie Liquid Snake musi patrzeć się właśnie przez kokpit, tak? Żeby cokolwiek zobaczyć. Fox, can you really shoot? You'll kill him too. No i teraz stoimy naprawdę przed arcyważnym wyborem, słuchajcie. Musimy strzelać w Liquid Snake'a, ale jak to zrobimy, to zabijemy w tym momencie Grey Foxa i tak naprawdę nie wiem za bardzo co zrobić, ale jakbym chciał strzelić, to nie jestem w stanie tego zrobić, więc ja niestety nie mam żadnego wpływu na to, widzicie? Nic nie mogę robić. I can't
Nawet Snake to mówi, w podświadomości, że nie jest dobrze, nic nie może zrobić. No niestety, słuchajcie. Naprawdę robi się coraz gorzej. Snake, we're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at. But at least I always fought for what I believed in. Snake, farewell. No niestety, kolejna tragiczna scena przed nami. I znowu Snake kogoś ważnego traci w swoim życiu, bo tak naprawdę to był jego przyjaciel. Jak to wcześniej w celi powiedział na torturach, pamiętacie? Mówił, że Frank Jaeger to jego przyjaciel. Zresztą widzicie, jak sam Snake to przeżył w tym momencie. Więc jedyne co musimy zrobić, to po prostu wziąć sprawę w swoje ręce i zrewanżować się. Musimy zabić naszego własnego brata, który w ogóle jest... Ajaj, strasznym gnojem, nie? Ale każdy walczy tutaj o swoje własne dobra, słuchajcie. I zanim cokolwiek zrobię, to już jeszcze wszystko wam powiem na szybko. Otóż słuchajcie, no Snake prosił Grey Foxa, aby ten przemówił do rozsądku Naomi i żeby nie dokonywała ona żadnej zemsty na Snake'u, a w tym czasie Grey Fox wyznał nam okrutną prawdę tak naprawdę. Otóż to on zabił Naomi rodziców. On stał za tym, że po prostu ona straciła swoich rodziców i chciał zabić też ją, ale wiecie, on wcale nie jest jej, i tak naprawdę on wcale nie jest jej bratem, a on sam był jeszcze młody, kiedy zabijał wówczas jej rodziców i po prostu zrobiło mu się jej przykro i się nią zaopiekował, tak zwyczajnie, a ona sama myślała cały czas, że jest jej bratem, a on tak naprawdę nie starał się jej odwieźć od tej roli, bo uznał, że tak będzie po prostu najlepiej. Jeszcze dogorywając, prosił Snake'a, żeby on powiedział całą prawdę Naomi o tym, co dowiedział się od niego, żeby ona po prostu nie żyła w kłamstwie i żeby wiedziała tak naprawdę, co się wydarzyło, bo miała prawo to wiedzieć. Oczywiście o tym powiemy jej za jakiś czas, o ile w ogóle będziemy mieć taką możliwość, bo jak widzicie, musimy pokonać to monstrum, więc jedziemy. Dobra, szybko zatrzymałem, tu mam to. Dobra, udało się. I teraz kwestia taka, że musimy się trzymać. Oj, udało się. Teraz musimy się trzymać cały czas pod naszym robotem. On się teraz będzie kręcił trochę. Będzie się trochę kręcił, ale jak stanie, to będziemy mieć możliwość, żeby go po prostu trafić. Chodzi mi tutaj o Liquid Snake'a, który jest w kokpicie. Dobra, chyba teraz jest możliwość. Oj, bardzo blisko było, bardzo blisko nie trafiłem. Kurde, dlaczego mi to nie idzie? Dobra, udało się, słuchajcie, i właśnie tak mamy z nim walczyć. Do pożygu. Walka naprawdę... Dobra, mamy kolejny cios. Oj, trzymaj się pod niej Snake, bo przecież nie chcesz zostać trafiony przez ten zasrany laser. Oj. O, strasznie, muszę jeszcze uważać na jego nogi, słuchajcie, to wcale nie jest takie proste, bo on się wije jak cholerna dżdżownica. Znowu mnie zobaczył. Stańżesz, chłopie. Stańżesz w miejscu. Dobra, mamy czas. Znowu nam nie wyszło. Kurde. Oj. Może teraz się uda. No, trafiłem go może delikatnie, ale się udało. Dobrze, mamy dość sporo naboi. Ale mało rationów mamy, słuchajcie.
One gdzieś tu jeszcze może będą rozłożone, ale wiecie co, wolę się trzymać pod nim, póki udało mi się to zrobić. Chyba że będzie faktycznie sytuacja podbrankowa. O, teraz siadło idealnie. To wtedy już zacznę szukać tych rationów, wiecie, ale na razie idzie dobrze, nie chcę zapeszać. Dobra. Znowu się udało, teraz w ogóle nie miałem wykierowane, strzelałem tak naprawdę na czuja. O nie. Kurde. Udało się, to była szansa moja. Co tu się dzieje, słuchajcie. Dobra. Ostatni strzał, słuchajcie, ostatni strzał. Musimy być wytrwali w tym. Nie widzę Snake'a w ogóle, o dobra jest. O, bardzo zły moment, bardzo zły moment. Stań w miejscu. Teraz. Kurde, nie trafiłem go. Jest, udało się, słuchajcie, udało nam się pokonać Metal Geara. Snake, I'll crush you into dust. Masakra. Słuchajcie, Metal Gear został zdezaktywowany już tak na dobre, można powiedzieć. A żaden człowiek na ziemi nie byłby w stanie przeżyć takiego wybuchu. Więc udało nam się zniszczyć Liquid Snake'a oraz Metal Geara. Ale sami przy tym ucierpieliśmy, także straciliśmy przytomność. Masakra. Ogólnie. No ale niestety to co powiedziałem okazuje się błędne, bo Liquid Snake cały czas żyje, prawda? Jak widzicie, zbliża się do nas, my ledwo tacy pitomi. To, że tak się obraz dziwnie zmienia, możemy po prostu, nie wiem, wziąć za to, że Snake po prostu sobie mruga. No i co wam mogę powiedzieć? No i teraz aktualnie staniemy przed tak naprawdę ostateczną walką z Liquid Snake'iem. Ale zanim do tego dojdziemy, Hey, Snake. Liquid. You're still alive. to ja będę musiał zapisać grę chyba. You still live. Too bad. It looks like your revolution was a failure. Just because you've destroyed Metal Gear doesn't mean I am done fighting. Fighting? What are you really after? A world where warriors like us are honored as we once were, as we should be. That was Big Boss's fantasy. It was his dying wish. When he was young, during the Cold War, the world needed men like us. We were valued then. We were desired. But things, are different now. With all the liars and hypocrites running the world, war isn't what it used to be. We're losing our place in a world that no longer needs us. A world that now spurns our very existence. You should know that as well as I do. After I launch this weapon and get our $1 billion, we'll be able to bring chaos and honor back to this world gone soft. Conflict will breed conflict. New hatreds will arise. Then, we'll steadily expand our sphere of influence. But as long as there are people, there will always be war. But the problem is balance. Father knew what type of a balance was best. Is that the only reason? Isn't it reason enough for warriors such as us? I don't want that kind of world. Ha! You lie! So why are you here then? Why do you continue to follow your orders while your superiors betray you? Why did you come here? Well, I'll tell you then. You enjoy all the killing. That's why. Proszę bardzo, nam tutaj z Liquid mówi. Że nas po prostu podnieca zabijanie, że się tym delektujemy. Watched your face when you did it. It was filled with the joy of battle. You're wrong. There's a killer inside you. You don't have to deny it. We were created to be that way. Created?
Les enfants terribles. The terrible children. That's what the project was called. It started in the 1970s. Their plan was to artificially create the most powerful soldier possible. The person that they chose as the model was the man known then as the greatest living soldier in the world. Big Boss. But Father was wounded in combat and already in a coma when they brought him in. So they created us from his cells, with a combination of 20th century analog cloning and the super baby method. Super baby method. They fertilized an egg with one of Father's cells, and then let it divide into 8 clone babies. Then they transferred the clones to someone's uterus and later intentionally aborted 6 of the fetuses to encourage strong fetal growth. You and I were originally octuplets. Octuplets? Yes. The other 6 of our brothers were sacrificed to make us. We were accomplices in murder before the day we were even born. So it was you and I, 2 fertilized eggs with exactly the same DNA. But they weren't finished yet. They used me as a guinea pig to create a phenotype in which all of the dominant genes were expressed. To create you! I got all of the recessive genes! You took everything from me before I was even born! But you and I aren't his only children. What? The genome soldiers. They too are his progeny, carrying on his genetic legacy. But they're different. They're digital. With the completion of the Human Genome Project, the mysteries of humanity were laid bare. Thanks to Father's DNA, Słuchajcie, będę they musiał were dużo jeszcze able to tłumaczyć teraz. identify more than 60 soldier genes responsible for everything from strategic thinking to the proverbial killer instinct. Those soldier genes were transplanted into the members of the next generation special forces. That's how they became the genome soldiers. That's right. The genome soldiers that you've been killing are our brothers with the same genes as ours. The genome soldiers? That's right. They are our brothers, created artificially through the alignment of nucleotides to mimic our father's genes. They too are the product of numerous sacrifices. Sacrifices? Human experiments! 1991, the Gulf War. The military secretly injected soldiers with the soldier genes. The Gulf War syndrome that hundreds of thousands of returning soldiers complained about was a side effect of it. Ha! Everyone knows that the Gulf War syndrome was caused by exposure to depleted uranium used in the anti-tank rounds. That was just a cover story issued by the Pentagon. First they tried to say it was post-traumatic stress disorder, then chemical or biological weapons. The poison gas detection units and the anti-sarin injections, they were all just a cover-up of the secret genetic experiments. So then, the so-called Gulf War babies that have been reported by Gulf War veterans are... Yes. They too are our brothers and sisters. So the genome soldiers mean that the experiments were a success? Success? Don't be a fool. They're a complete failure. We are on the verge of extinction. What? Have you ever heard of the asymmetry theory? Nature tends to favor asymmetry. Those species which have gone extinct all show signs of symmetry. The genome soldiers suffer from the same problem. Signs of symmetry. So do I. As do you. That's right. We are all on the verge of death at the genetic level. We don't know when or what type of disease will occur. That's why we need the old man's genetic information. You want Big Boss's DNA so you can save your family? It's very touching. In nature, family members don't mate with each other, and yet they help each other to survive. Do you know why? It increases the chance that their genes will be passed on to a new generation.
Altruism among blood relatives is a response to natural selection. It's called the selfish gene theory. You're telling me that your genes are ordering you to save the genome soldiers? You can't fight your genes. It's fate. All living things are born for the sole purpose of passing on their parents' genes. That's why I'll follow what my genes tell me. And then I'm going to go beyond, in order to break the curse of my heritage. And to do that, first, I will kill you. Słuchajcie, dowiadujemy się naprawdę wielu ciekawych informacji. Look behind you. A tam popatrzcie się, mamy Merle, która jeszcze prawdopodobnie żyje. I'm not sure. Chociaż nie do końca, nie wiemy w sumie. Liquid nam tylko powiedział, że jakiś czas temu jeszcze żyła, parę godzin temu. Falling in love with a man who doesn't even have a name. I have a name. No! We have no past, no future, and even if we did, it wouldn't be truly ours. You and I are just copies of our father, Big Boss. Let Meryl go. As soon as we've finished our business, we're almost out of time. You're talking about Fox Die. No. It seems now that the Pentagon knows that Metal Gear is destroyed. They've arrived at a decision. They won't even need a BDA. If you want the details, why don't you ask your precious Colonel Campbell? Proszę bardzo. Jeżeli chcemy się czegokolwiek dowiedzieć, mamy się zapytać pułkownika. I'm listening. What is the Pentagon trying to do? Colonel, answer me. The Secretary of Defense has taken over active control of this operation. He's on his way there by AWACS. What for? To bomb the place. What? Not only that, B-2 bombers just lifted off from Galena Air Force Base. They're carrying B-6113 surface-piercing tactical nuclear bombs. What? Metal Gear is destroyed. Tell the Secretary of Defense. The Secretary of Defense heard that Naomi double-crossed us, and he's worried about Fox Die. Now that there's no more danger of a nuclear strike from Metal Gear, he's going to do whatever's necessary to cover up the truth of what really happened here. He's going to drop a nuclear bomb to vaporize all the evidence along with anyone who knows anything. Don't worry, Snake. I'll stop the nuclear strike. How? I may only be a figurehead here, but I'm still officially in command of this mission. If I issue an order to delay the strike, it'll confuse the chain of command Campbell and próbuje at nam least buy pomóc. you some time. It'll give you a chance to escape. Wycofać atak nuklearny na tą placówkę. It's okay, Snake. I tak naprawdę ryzykuje swoją całą pracą. Meryl was transferred to this base just before the terrorist attack as a way of manipulating me. Those bastards. I'm sorry. They forced me to cooperate in exchange for her life. You better get out of there, Snake. Are you sure? It'll be bad Słuchajcie, for to you. naprawdę dowiedzieliśmy się tak prawdy od Campbella, dlaczego on był takim hamem dla nas. Znaczy hamem. Gościem, który nas wykiwał parę razy. Ale wam wszystko będę pisał na dole. No i patrzcie się teraz. Snake! Mei Ling, what happened to the Colonel? I don't believe it. What happened? Snake the Colonel! Roy Campbell has been relieved of duty. This is the Secretary of Defense, Jim Houseman. Put the Colonel back on. He's been placed under arrest for leaking top-secret information and for the crime of high treason. Ridiculous. Yes, he's a ridiculous man. He truly believed that he was in command of this operation. You bastard. There won't be a speck of evidence left. I'm sure the President would want the same thing. President ordered this? The President is a busy man. I have complete authority here. How do you plan on explaining a nuclear attack on Alaska to the media? Don't worry. We've prepared a convincing cover story. We'll simply say that the terrorists exploded a nuclear device. Smart. You'll be murdering everyone here. The scientists, the Genome Army, everyone. Donald, the DARPA chief, is already dead. So, you didn't mean to kill the DARPA chief after all. He was my friend.
And you could care less about what happens to everybody else, huh? Well, if you give me the optic disc, I might consider saving them. What are you talking about? Metal Gear's test data. Donald was supposed to bring it back. I don't have it. I see. Oh well, that's okay. You two are an embarrassment from the 1970s. Our country's dirty little secret. You can't be allowed to live. Well, the bombs will be dropping soon, and you two have a lot of catching up to do. Farewell. No więc zauważyliście, znowu naprawdę dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy. Ja wam teraz tego nie będę mówił, bo po pierwsze trwałoby to o wiele dłużej, już ten odcinek sam w sobie trwa bardzo długo. Naprawdę przepraszam was za to, że znowu taki długi odcinek zrobiłem, ale nie sądziłem, że aż tak długie te cutscenki będą. Only your death can return to me what is rightly mine. She'll make a beautiful sacrifice for our final battle. Do you see this? It will be the time limit for our final battle. This nuclear module is set to detonate at the precise moment of her death. Mam nadzieję, że będzie możliwość zapisu, bo czas, w którym nagrywam, jest 2:30 w nocy i już jestem naprawdę zmęczony, więc słuchajcie, chciałbym iść spać i mam nadzieję, że przez ten czas nie będziemy teraz z nim walczyć. Mam nadzieję, że będę mógł to po prostu zapisać i w następnym odcinku już sobie zobaczycie wszystko. If you cross this line, you fall. At this height, it will kill even you. Have at you, Snake. Dobra, słuchajcie, zapisujemy grę. Naprawdę nie ma co tutaj walczyć na razie. Dobra, możemy zapisać grę. Słuchajcie, ja wam się teraz już nie będę tłumaczył przed niczym. Wiecie, co macie robić oczywiście. Gra dla was foka. No i zachęcam was do tego, żebyście zasubskrybowali kanał. Oczywiście ci, którzy jeszcze tego nie robią, zostawcie lajka, jeżeli wam się podobało. Bądźcie na bieżąco, uderzając w dzwoneczek. No i piszcie komentarze, jeżeli jakiekolwiek macie. Inaczej, jeżeli chcecie jakiekolwiek napisać. Dobra, trzymajcie się. Hej!